Cześć, witajcie. Dawno mnie nie było z tego względu, że sobie zrobiłem wakacje od YouTube'a. Po 2 latach pracy właśnie nad kanałem postanowiłem sobie, że od czasu do czasu sobie trzeba zrobić taką przerwę od pewnych działań, bo jakby nie było, jednak YouTube to jest praca, która zajmuje sporo czasu, wbrew pozorom. Montaż filmu, dorobienie napisów to zajmuje sporo czasu. Także wakacje. A dzisiaj sobie zajrzymy, co tam się u mnie dzisiaj dzieje ciekawego w ogrodzie. Także zapraszam na film. Jak widzicie, pomimo tego, że ściąłem główne pnie sumaka octowca, to on mi się teraz tutaj wybije jak szalony po właśnie w miejscach, gdzie są korzenie. Tu możecie zaobserwować. Ja już go ścinałem 3-4 razy, ale daje to słaby stosunkowo efekt, także teraz po prostu wyrywam i przy okazji z korzeniami staram się jak największą część korzenia usunąć z ziemi. No i to nie zadziała dzisiaj, nie zadziała jutro, ale za jakiś czas właśnie po prostu się pozbędę kompletnie. No, takie mechaniczne rozwiązanie. Także jak widzicie, winogronka tu już zaczynają się zmieniać kolor. Także myślę, że w tym roku będzie dosyć dużo towaru na cidr czy inny napój wyskokowy. Tu też pod ciężarem winogron mi się ta moja konstrukcja trochę tutaj obwiesiła. No ale wiecie, jak to jest nieraz pod ciężarem owoców. Gałęzie w drzewach pękają, tak jak mi się zdarzyło w poprzednich latach. Także jeżeli przytrzyma ta konstrukcja następny sezon, to postaram się ją wzmocnić jakimś metalowym albo też aluminiowym prętem. Owoce narastają i to są kilogramy, dziesiątki kilogramów czasami, także że po prostu sobie zrobię tutaj jakieś wzmocnienie. Wydaje mi się. Czasami mówię, a robię bardzo później. Tu właśnie kiedyś było drzewo, ono zostało przez poprzedniego właściciela, podejrzewam, wycięte. I tu od tego systemu korzeniowego jest odnoga. Na początku to wyglądało dosyć ładnie, ale teraz po prostu się strasznie to rozrasta i nie wiem, właśnie już zrobiłem jakąś przecinkę. Nie wiem, czy się tego nie pozbędę po prostu. A jeżeli macie pojęcie, to możecie mi powiedzieć, co to jest za gatunek. Ja tak stolarzem jestem z zawodu i jeżeli chodzi o drewno, no to po rysunku poznam, ale z drzewami to jest różnie. No a jak nie napiszecie, to sobie sprawdzę w aplikacji odpowiedniej. Tu moje kiwi i kiwai strasznie cierpią nadmiar słońca. No bo sytuacja jest tego typu, że nie padało porządnie od 2 miesięcy ponad. A jak popadało przez 3 dni, to się zebrało w zbiorniku jakieś 5 cm. Także ja je codziennie podlewam, ale pomimo to, jak widzicie, one strasznie cierpią. Także jeżeli chodzi o kiwi i kiwai, nie polecam nasłonecznione miejsce. Mi się wydawało, że tu im będzie dobrze, ale tu jest taka kwestia, że słońce jest prawie cały dzień. Mi się wydaje, że one tak raczej w półcieniu powinny być. Chociaż temperatury, jakie u mnie panują, no to ostatnio to są po 35-36 stopni i brak wody. To znaczy, no, uwielbiam podlewać wodą darmową, jednakże ostatnio jest to niemożliwe. Tu jeżeli chodzi o kany, jak widzicie, w tym roku chyba nie dałem nawozu, zapomniałem po prostu. No i widać, że one sobie tak stosunkowo słabo radzą bez nawozu. Powolutku te wyrastają, ale nie są jakieś tutaj okazy ogromne. Za to inaczej z tymi kanami, które poszły do szklarni. Tam przysadziłem do doniczek, dałem nawóz i zresztą zobaczycie. O, tu jak widzicie, już mi się pnącza pieły znowu po murze. Także uważać na coś takiego, bo jak widzieliście z jednym z poprzednich filmów, może wam to narobić niezłych szkód z dachem. Także
Jak przyuważycie, nie odkładać tego na później i zaraz po prostu poobrywać to, co rośnie w górę. No i tu widzicie mój zbiornik z wodą. Zero, po prostu zero. Od ponad miesiąca podlewam wodą z wodociągów. Także myślę, że dobrym planem będzie zorganizowanie jeszcze z 2 zbiorników na wodę, żeby po prostu być przygotowanym na tego typu suszę i brak wody. Bananki też podlewam codziennie generalnie. Dzięki temu, że one są w doniczkach, woda, wydaje mi się, marnuje się w mniejszym stopniu, ale być może nie mam racji. Za to ice cream w tym roku chyba najszybszy przyrost ma, że tak powiem. Ja go postawiłem właśnie na podstawce i jak widać, wczoraj nalałem tej wody pełno i on sobie spija tą wodę, także często jest tak, że na drugi dzień po prostu nie ma wody. O, nie sądzę, że to jest parowanie, a myślę, że on po prostu wciąga tą wodę jakby był spragniony. O, bananki, te, które przesadziłem w tym roku i dałem im nawóz, bardzo ładnie po prostu wystrzeliły. Jak ice creama wystawiłem, to on wypuścił w tym czasie 2 liście. Czy dużo, niedużo, ciężko mi powiedzieć, natomiast no już pieniek jest taki konkret. On już ma chyba 2 lata, bodajże we wrześniu będzie z 2 lata, jak jest u mnie, taka mała sadzoneczka była. No, jak widać, bananki sobie rosną. Tu jest kolokazja Giant. No ja ją przestawiłem trochę w cień, bo w słońcu to jednak... No ale strasznie zadowolony jestem, bo w tym roku dała mi dodatkowe 3 sadzonki. Także no, mnie zawsze cieszą. Tu jeżeli chodzi o kolokazję Coffee i Coal Miner, to je przestawiłem w cień, bo w słońcu to one po prostu strasznie dostawały fotonów. Także w każdym bądź razie o wiele im tutaj sympatyczniej w cieniu. Tu nawet widać, że to wystawiona tutaj delikatnie na słońce, aż zawija liście. O, w tym sezonie przesadziłem Black Tie. Trochę miałem problem, mrówki miałem w środku i niestety nie lubię jak mi mrówki tutaj w paradę wchodzą, także niestety stosuję wtedy działania drastyczne, no ale chyba, mam nadzieję, się pozbyłem. W szklarni, tu ciekawostka, Echmea, 2 sztuki wypuściły kwiaty. A tu mamunia trochę przypaliło słoneczko, ale jak widać następne 3 sztuki wypuszcza. Następne 3 odnóżki. Także przy dobrych warunkach ta roślina się propaguje, że hej. O, tu moje papryczki, zbiory papryczki. Co jakiś czas, od czasu do czasu po prostu do domu zanoszę. To papryka ostra, także dużo jej jeść nie trzeba. No, a kany jak to kany. Tu od czasu do czasu sprawdzam sobie, które ewentualnie by miały jakieś nasiona. Szklarnia była otwarta, to także zapylacze tutaj sobie latały, jakieś muchy i inne tego typu owady, no ale czy kana potrzebuje zapylenia, tego nie wiem. No i tu, jak widzicie, brud w szklarni często się bierze właśnie, tak jak tam widzicie, przez to, że te części zielone opierają się o poliwęgla, no i potem on się robi taki zasyfiony. No a nie zawsze jest czas, ochota i motywacja, żeby to czyścić. Także fikus bardzo ładnie sobie tutaj radzi w szklarni. Ciekawy jestem, czy on by przeżył na zewnątrz. Będę musiał po prostu się zagłębić. A tu przez to nasłonecznienie to mi granat aż po prostu podsysa. No to jak widać, palmy i kany sobie radzą dobrze. Tu posadziłem miętę w doniczce, żeby odstraszyć mrówki.
Czy to się sprawdza? Ciężko mi powiedzieć, mrówki zniknęły, no tylko że rzemięta sobie nie radzi w tych warunkach.